Czego ty znowu ode mnie chcesz? Idź stąd. Nie mamy już o czym gadać. To gdzie to włamanie? Nie wiem, byłam wtedy w pracy. To znaczy, po czym pani poznała, że ktoś się włamał? Było trochę zupy z garnka. Kabanosy wyparowały z lodówki. No i chyba nic więcej. A jeszcze ktoś przestawił mój kubek i rozlał trochę wody z miseczki na podłogę. Może jak uciekał. Aha. Myśli pani, że to bzdury? A ja się boję o siebie i o Kleosia. Kleosia. A Kleoś to? Schował się przed panią. Mój kotuś. A może to Kleoś wdarł się do lodówki i zjadł kabanosa? A może mnie pani potraktować poważnie? Pani Izabela, czy ktoś ma klucze do mieszkania jeszcze? Nie, nikt nie ma. Sąsiad, sąsiadka? Nie. No to w takim razie, przykro mi, ja nie mam podstaw, żeby wszcząć jakiekolwiek postępowanie. Mogę oczywiście zasugerować, żeby pani wymieniła zamki, ale jak się będzie cokolwiek działo, proszę dać znać. To wszystko? Na razie to wszystko. Halo? Cześć. Gdzie? Dobrze, zaraz będę. Do widzenia. Do widzenia. Puka się. Sprawa jest. Sorry, ale mam własną. Sorry, ale jest wezwanie do topielicy. Młoda dziewczyna dopiero ją wyłowi. Chodź. No musisz sobie przerwać. Po tych wczorajszych deszczach to szału w dowodach raczej nie będzie. Jaka przyczyna zgonu? Utonięcie? Nie bezpośrednio. Ofiara ma poważny uraz potylicy. Nie wykluczam, że śmiertelny. Do wody wrzucono ją raczej, gdy była już martwa. Czyli udział osób trzecich. Kiedy nastąpił zgon? Wczoraj w godzinach wieczornych, ale musimy poczekać na wyniki sekcji. Ale jesteś pewien, że to nie był wypadek? Nie można się tak sprytnie przewrócić, żeby doznać takich obrażeń. I raczej nie stało się to tutaj. Ciało popłynęło nurtem rzeki. A gdzie ta starsza pani, która ją znalazła? Zawieźli ją do szpitala. Była w szoku. Skoczyło jej ciśnienie, wiesz. No dobra, pokaż co tam mamy. Jakiś telefon? Dokumenty? Telefonu nie znaleźliśmy, ale miała przy sobie jeden imienny bilet komunikacji miejskiej wystawiony na Klarę Lenart. No dobra, trzeba sprawdzić, czy jest u nas w kartotece. Ta dziewczyna miała tylko 20 lat. Sprawdziliśmy, studiowała polonistykę, nie figurowała w naszej bazie, mieszkała z siostrą w tej lepszej części Gorczaka. Przynajmniej tam była zameldowana, po prostu wyglądała na niewinną ofiarę napaści.
Myślałam, że wreszcie nam powie, kto jest ojcem jej dziecka. Daj jej spokój, przecież jest dorosła. Dorosła? Dorośli ludzie się zabezpieczają. Ale ciebie to nie interesuje, bo to nie jest twoja siostra. Tylko cały czas byś grał na tej swojej gitarze. Ty słuchasz, ja mówię. Pani Anita Jabłońska? Tak? Komisarz Awonocoń, komisariat na Gorczaku. I sierżant Aleksandra Grodziec. Możemy usiąść? Pani siostra to Klara Lenart? Tak. A coś się stało? Kiedy ostatni raz widziałaś pani z siostrą? Kiedy? 2 dni temu, w niedzielę. A o co chodzi? Bardzo mi przykro, ale to prawdopodobnie jej ciało znaleźliśmy dzisiaj rano nad rzeką. Co? 2 dni temu przyłapałam ją, jak robiła test ciążowy i nawrzeszczałam na nią. Nie chciała mi się przyznać, kto jest ojcem dziecka. Może potem sobie coś zrobiła? Powiedzcie co. Anita. U nas na wsi są zupełnie inne relacje. Jak moja mama umarła, to zabrałam siostrę do siebie. Mieszkała z nami, ale potem dostała się na studia i chciała zamieszkać razem z Ewką. To jej przyjaciółka też z naszej Wólki. I w ostatnim czasie nadal z nią mieszkała, tak? Tak, na początku byłam przeciwna, ale Jacek mnie przekonał. Dziewczyny znalazły kawalerkę w centrum Gorczaka. No i widać, jak to się skończyło. No a ojciec dziecka? Podejrzewa pani kogoś? Myślałam, że to Stasiek. Zadzwoniłam do niego, ale wszystkiego się wyparł. Dzwoniłam też do Ewki. Pojechała do swoich rodziców na 3 dni i nie wiem, czy ona nic nie wie, czy po prostu nie chce mi nic powiedzieć. A państwo co robili wczoraj do godziny 15? My? Zwariował pan? Nie mamy nic do ukrycia. Ja wystawiałam kosmetyki na aukcję, a Jacek pojechał po wzmacniacz do gitary i potem już cały wieczór grał. Dobrze. Będzie pani musiała pojechać z nami. Trzeba zidentyfikować ciało. Sprawdź mi jeszcze telefon tej denatki, Klary Lenart. Na CITO. Robi się. To jest według ciebie pukanie? Z patologiem rozmawiałaś? Rozmawiałam, nie skończyli jeszcze sekcji, ale już wiadomo, że te obrażenia głowy nie były śmiertelne i dziewczyna znalazła się w wodzie jeszcze żyjąc. A ciąża? Który tydzień? Potwierdzona, niestety, 6-8. No ale mam kontakt do tej przyjaciółki denatki Ewy Zachary. Już wróciła od rodziców, jest w domu, jakby co. Dobra, to przyciśnij ją, bo ja teraz nie mogę. Dobra. Nie wierzę, że ona nie żyje. Nie wierzę. Miała kogoś? Spotykała się z kimś na poważnie? No ja wiedziałabym o tym. To z kim to dziecko? Jakaś impreza, nie wiem, jednorazowa noc? Nie było żadnych imprez. Ani facetów. Tylko ten cholerny Stasiek się do niej przyczepił i... Ale to nie mogło być jego dziecko, bo Klara z nim zerwała. Zaraz po tym, jak ją pobił. Pobił ją.
Okulary? To będę musiała to zabrać. Jeżeli on ją bił, to może też jej zgwałcił i próbował pozbyć się kłopotu. Pokażę coś pani. Odwal się, nic ci nie powiem. Zobaczymy. Zostaw mnie! Co za pojeb! Eska, nagrywasz to? Przecież go pobiało normalnie! Przyznaj się lepiej, kogo masz, suko. Gówno mam! Jak się dowiem, kto to jest, to zabiję jego i ciebie. Patrz, zostaw ją! Wzywam policję! Wzywaj. Spierdalaj! Słyszysz? Wynoś się stąd! Nie chcę cię tu więcej widzieć! Przestań nagrywać, kurwa. Gdzie on mieszka, na Korczaku? Stanisław Kępa? Ta, ale o co chodzi? Pojedzie pan ze mną, zapraszam. Bo? Bo pobił pan byłą dziewczynę. Wal się. Nie radzę. No, zapraszam. Proszę się przytulić tutaj ładnie do radiowozu. Przodem. Przytulić. Rączki na jedną do tyłu. O, widzi pan, jak pan wszystko już wie. No i po co? Druga. Teraz pan będzie musiał jechać w kajdankach. Zapraszam. Hyc. Człowieku, przecież sam powiedziałeś, że ją zabijesz. Może i powiedziałem, ale nic takiego nie zrobiłem. Wkurwiłem się i tyle. Wkurwiłeś, tak? Tak jak wtedy, jak jej wykręcałeś ręce, czy tak jak wtedy, jak ją uderzyłeś w głowę nad rzeką i zabiłeś? Nic na mnie nie macie. To nie ja. Mam alibi, byłem wtedy w pracy. Wtedy, czyli kiedy? Pracuję GW w tej pracy. Od rana do wieczora. Wczoraj do 22 kiblowałem. Pojechałem do mamy, później do Wólki. No i byłem gdzieś koło 1 w domu. Matka to potwierdzi. Mamusia to ci kurwa potwierdzi, że byłeś na Marsie zalonym maskiem. Sprawdzimy, czy to jest twoje dziecko. Ja pierdolę, to nie ze mną zaciążyła. Z jakimś fagasem się puściła i żeby zrobić mi na złość. Z jakim fagasem? Nie wiem, próbowałem ją śledzić, ale jakoś mi nie wyszło. Ojej. Czyli śledziłeś ją. No tak, do tego wiem, że razem z Ewką, tą dziwką, sobie sprowadzały na kwadrat jakichś facetów. Kiedyś jak tam poszedłem, to nie chciały mi otworzyć drzwi. I dokładnie słyszałem, że ktoś tam jest. Pewnie nie pierwszy raz. To nie on. Co? Groził jej przy ludziach. Co ty? Dużo gada, mało robi, taki typ. Jak taki typ? Przecież był agresywny. Widziałeś na nagraniu. Nie panował nad sobą w ogóle. Dobra, sprawdzę jego alibi. Zadowolona? Zadowolona. A ty się zajmij tą jej koleżaneczką. No co, serio myślałaś, że dwie siksy ze wsi wynajęły sobie mieszkanie w środku miasta i żyły jak dwie mniszki kapucynki? Wiesz, bo ci zaraz... Czego? Mamy to logowanie z telefonu Flary Leonard. Ostatni raz o 15:10 koło Parku Krzywoustego. Monitoring jakiś jest? Ściągamy, ale będzie dopiero rano. Rano. Bo co, bo kurwa po dobranocce już jest i wszyscy poszli spać? Zajebiście! No wiadomo, że ja też nie lubiłam czekać, zwłaszcza w sprawach o zabójstwo, ale w tym wypadku wszystko wskazywało na to, że mamy na dołku głównego podejrzanego. Były chłopak denatki, miał motyw, sposobność i bardzo kiepskie alibi, więc ja kładłam się spać dość spokojna. No i nic tutaj nie wypatrzysz. Sami spacerowicze. Jeżeli denatka tam była, to musiała wejść od zachodniej strony, no a tam niestety nie ma kamer. Wspaniale. Gdzie nie spojrzeć, to sukces. Dobra, możesz iść. Jak będę potrzebował, żeby mi ktoś strzelił w łeb, to cię zawołam.
Cholerna drukarka w innym pomieszczeniu. No. Ten twój zatrzymany z wczoraj to strasznie się na dołku awanturuje. Sądem ostatecznym straszy. I co, boisz się? Mnie tam psy ryba. Ale chłopaki się skarżą, bo uszy im więdną. Długo go tam jeszcze będziesz trzymał? Ha. Właściwie to można go wypuścić, bo się alibi potwierdziło. I teraz co mówisz? Człowieku, ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kojarzy pan tę kobietę? Nie wiem, zdjęcie jakieś niewyraźne, trudno powiedzieć. Chodź tu, chodź. Często pan tu bywa? A co to pana obchodzi? Klaus, nie denerwuj się, chodź. To mnie obchodzi. Tu pan spojrzy. Wie pan, no, nie wiem, no trudno powiedzieć. Okularów z domu nie wziąłem, może dlatego. Diabli ślepego nadali. Co pan? Kleuś. Dobrze, dobrze. Tak, taki kochany. Hej! Hej! Stój! Co pan? Niech mnie pan zostawi. Przepraszam. Przepraszam, pomyliłem się. Balowały. Nawet teraz policję musiałam wezwać, bo awanturą się skończyło. Jaką awanturą? No bo ta jedna na klatkę wyskoczyła, za nią jakiś dupcynger, no i derli się na siebie. Jaka jedna, jaki dupcyngier? Może go pani opisać? O, znowu, swołocz. Masz to odkręcić, bo jak nie... No co, zabijesz mnie? Policja! Puść mnie, rękę mi złamiesz! Nogi szerzej. Łapa. Co ty jej to zrobiłeś? Ty ją zabiłeś, gnoju. 06 do 00 wyślijcie radiowóz zatrzymanego, trzeba zabrać. A ciebie kto kurwa wypuścił? Co? Spierdalaj, suko. O, już z powrotem. Stęskniłeś się? Dobra, bardzo panu dziękuję. Do widzenia. A ten co tu znowu robi? No wiesz, pobicia, groźby karalne. Taki typ. Co, ale przecież jego szef i jego matka potwierdzili mi jego alibi. Tak? A mi przed chwilą jego szef powiedział, że owszem, kolega tyrał wczoraj do 22, ale głównie w terenie. Z dostawą ekologicznych warzyw. Dzięki. No mnie tego nie powiedział. Daj mi go! Ja się tym kurwa zajmę. Jak to było? Bo co, będziesz mnie bił? Skutego? Jak się zarodzona matka cię nie pozna? Gadać się widziałeś wczoraj ze swoją byłą dziewczyną. Tak, chciałem, żeby do mnie wróciła. Jak jej siostra mi powiedziała o tym, że jest w ciąży, to musiałem z nią porozmawiać. Specjalnie ustawiłem pracę tak, żeby mieć czas. Czas na co? Zabić ją i wrzucić do rzeki? Nie, ja chciałem jej pomóc. Powiedziałem, że zajmę się tym dzieckiem jak swoim własnym. Kurwa, no. Ja ją kocham, a jakiś zwyrol ją zabił.
Serio chciałem uznać tego dzieciaka za swojego. Żeby ludzie nie gadali, żeby jej siostra nie gadała. O której się z nią widziałeś? Koło 6 po południu. Nie chciała mnie słuchać. Powiedziała, że sobie ze wszystkim sama poradzi. Poszła sobie, a ja wróciłem do roboty. Ja ci mam w to wszystko uwierzyć, tak? Ej, a kajdanki? Skuty mam tu siedzieć? A ty co robisz? Kurwa, sprzątam po tobie. Sprawdziłeś ten monitoring jak dupa wołowa, tak samo jak alibi tego Staśka. Co to znaczy? No proszę. Samochód Jacka, poznajesz? Jacek, szwagier Klary, coś ci to mówi? Proszę, Jacek wchodzi do parku. Co my tu mamy? O, wychodzi z niego pół godziny później. Czekaj. O, jest 15. Klara zaginęła o 21, no ale to chyba nie jest przypadek, że Jacek był w tym samym parku akurat w tym czasie, kiedy logował się tam telefon Klary. No chyba, że kurwa masz jakieś inne pomysły i intuicja ci podpowiada znowu coś innego. Jedziemy do niego. Co pan robił w parku przed 15 w dniu śmierci Klary? Ja? Pan. Nic. Poszedłem się przejść, bo była ładna pogoda. Ładna pogoda była, Klara była, tak? Mamy was oboje na nagraniu z monitoringu. Ty tam byłeś, jak mogłeś mnie okłamać? Okej, widziałem się z nią. Ale co w tym złego? Nie chciałem ci mówić, dlatego wymyśliłem tę historię ze wzmacniaczem. Akurat. Po co się pan z nią spotkał? Poprosiła mnie o pomoc. Chciała kasę na skrobankę. Wiedziałem, że ty jej nie pomożesz. Wiedziałem, ale się nie zainteresowałem, kto jest ojcem, tak? Powiedziała, że to jest koleś, który i tak się nią nie zajmie. Jacek, jak mogłeś? Przecież nawet jeśli Klara nie chciałaby mieć tego dziecka, to my moglibyśmy wychować je jak własne. Kochanie, Ja nie mogę mieć dzieci, a bardzo bym chciała. I nie rozumiem, dlaczego Klara chciała tak po prostu usunąć ciążę. Kto tak robi? Dobrze, dał jej pan pieniądze i co dalej? nic. Poszedłem do domu. Do której mąż wrócił do domu? Koło 15:30, tak mniej więcej. A potem już tylko grał na tej swojej zasranej gitarze. Czego chcesz? Zajęty jestem. To może powiem wprost. Może ktoś inny powinien przejąć tę sprawę. No nie radzisz sobie. Słuchaj, w ciągu kilku godzin 2 razy dałeś poważnie dupy. Skończyłaś? Pani dzielnicowa? To teraz wypadł stąd. Czas leci, a ty nie masz nic. Wychodzisz? Czy mam ci pomóc? O, Grodziec. Ej, czy szukam po całej psiarni? Gościa masz. Pani dzielnicowa? Znowu ktoś u mnie był. Zostawił ślady? Nie, poprzestawiał tylko rzeczy. Ja się boję tam spać. Żądam patrolu pod domem, natychmiast.
To może ja paniu się oświecę. Na te sprawy to są lekarstwa. Chłopa pani potrzeba. Ej, panie rezolutny, może bez takich nieśmiesznych żartów, przynajmniej na mojej zmianie, okej? Ale ja nie żartuję. Żądam patrolu. Może być w dzień. Złapcie zboczeńca na gorącym uczynku. Proszę pani, to jest Gorczak. Myśli pani, że patrole nie mają nic lepszego do roboty niż sprawdzać pani poprzestawiane kubeczki? Pani Izabelo, wymieniła pani zamki? Kiedy? I forsę tak z dnia na dzień trzeba wyłożyć. To nasz konserwator pani jutro wymieni. Co? Ja, czemu w ogóle ja i co? I to może jeszcze za darmola, tak? Obowiązek służbowy. Tak. Ja tego oblecha do domu nie wpuszczę. Pani Izabelo, to jest pracownik policji, nie ma się pani czego obawiać, a ja osobiście dopilnuję, żeby wszystko jutro było pięknie załatwione. A teraz może pani wrócić do domu, zamknąć drzwi od środka, ale pogłaskać kota i położyć się spać. Voilà. Do jutra. Skąd wiedziałaś, gdzie jestem? Łazisz za mną? Tak, łażę za tobą, nie mogę przestać o tobie myśleć, kocham cię skrycie. Nie no, nie mam nic lepszego do roboty, tylko łazić za tobą. Wypalę jednego i zabieram cię stąd. Po co? Po jajco, bo wyglądasz jak gówno. A ja muszę jutro z tobą pracować, muszę o siebie zadbać. Przecież cię nie zostawię w takim stanie. Tobie się... Anioł stróż trafił od 7 boleści. Bo ja siebie też bardzo szanuję. A wiesz co? Masz rację. Kijowo mi idzie to śledztwo. No nie wierzę. Pierwszy raz się zgadzamy ze sobą. No wow. Zresztą, nie tylko śledztwo. Dobra, nie bijadol, bo jeszcze zacznę z tobą pić, jeszcze się zaprzyjaźnimy i co? Cześć. Masz. A, co to jest za gówno? Nie dziękuj. Za 10 minut zacznie działać, to podziękujesz. To masz czas czy nie? Zależy na co. Żeby załatwić tę sprawę. Tym razem porządnie. Co to były za imprezy? Kto tu przychodził? Mówiłam, że nikt. Dziewczyno, kłamiesz. A to się nazywa utrudnianie śledztwa. Mamy cię wsadzić? A komu wierzycie? Mi czy temu pojebowi, co chciał mnie tu wczoraj zabić? Twojej sąsiadce. Widziała i słyszała niejedno to, że Klara się z kimś kłóciła też. Pieprzona babsko. O co się kłócili? O ciążę? Dobra. Gadamy tutaj czy na komisariacie i z zarzutami? Oskar, taki jeden. Ale ja go może raz na oczy widziałam. I dobierał się trochę do Klary, ale ona nie chciała i tyle. Przyjął to do wiadomości, czy do czegoś doszło? Nie, do niczego nie doszło. A nie mogłam mówić o tych imprezach? Bo ta stuknięta Anita, siostra Klary, jakby się dowiedziała, to by nas zabiła. I Klara miała z nią przesrane, bo miała z nią same zakazy. A jak się dowiedziała o ciąży, to już w ogóle. Gdzie znajdę tego Oskara?
Nie wiem, nie mam nawet do niego numeru telefonu. Po prostu ściema ze ściemą. Przyjaciółka Denatki bardzo chciała, żebyśmy jej uwierzyli, ale im bardziej się wiła jak piskosz, tym bardziej nam coś nie pasowało, więc postanowiliśmy ją obserwować i faktycznie intuicja nas nie zawiodła, bo godzinę po naszej wizycie dziewczyna wyszła z domu. Na przypadkowe spotkanie mi to raczej nie wygląda. Ani na schadzkę zakochanych. Kurwa, nic nie usunę, daj tam widać, że ona wie, że się zdradzi. Nie, kurwa, oddaj! Idziemy. Kurwa, na co ty sobie myślisz? Że to tak łatwo ci przyjdzie, kurwo? Stój, policja! Łapa! Wstawaj. Wstawaj, siadaj. Głowa w dół. Nogi szeroko. Druga. Jeszcze ostatnio często tługą te chłopaki, co? Kto to jest? Może ten Oskar, co go nie znasz? O co się kłóciliście? Co jest w tym telefonie? Ładnie tak bić koleżankę? To nie jest moja koleżanka. Co jest w telefonie? Co jest w telefonie, pytam. Rozetnę ci kajdanki i odblokujesz mi ten telefon. Sam sobie odblokuj Wieśniego. Namówiłeś mnie. No, zobaczmy. O, proszę. To chyba nie jest najlepszy pomysł, wiesz? Wymiękasz, no? Wymiękasz? Nie, dobra, raz się żyje, ale możesz nie mówić ani słowa klapy. No ale Zawsze jestem pierwszy raz. ale nie jest Nie, no dobra, już starczy. Chcesz spróbować w ręku? Będziesz spróbować? Co tam się uczecie? Bawicie się beze mnie? Nie, absolutnie. Bez ciebie piękne nigdy. Super. No dobra, masz napić. Dobra. Do dna, do dna, do dna, do dna, do dna. Brawo. A teraz pocałuj, tak? Buziaka Twojej Oskarowi. babci się nie chce. Gorzko, GHB. Pigułka gwałtu. Wtedy to się wydarzyło, tak? Wtedy zaszło w ciąży skurwysynu. Nie, w życiu to była tylko zabawa. Po prostu chcieliśmy sprawdzić, z czym to się je. Tyle. Łżesz. Nie, tak było naprawdę, on jej nic nie zrobił. Tylko pilnował, żeby jej nic nie było po tych dragach. No to czemu się kłóciliście? Czemu chciałaś mu zabrać telefon? Czemu chciałaś to skasować, bo co? Bo to dowody, tak? Jakie dowody? Nie wkręcicie mnie ani w gwałt, ani w morderstwo. Sam jesteś sobie winien, Pało. Idziemy. Ale to ona mnie olała, bo nie chce takich gówniarzy. Ona ma jakiegoś starszego frajera. Zamknij nie mordę! mu do pięt! Chłopak od pigułki gwałtu został zatrzymany, jego kolega, który to nagrywał też, przyjaciółka także trafiła na dołek, wszyscy z zarzutami poddania narkotyków wbrew woli Denatki. Okazało się jednak, że cała trójka ma bardzo mocne alibi na czas zabójstwa Klary. O, Sławuś, abyś tak się podzielił tą taką smaczną, pysznuśką kawką, co masz, bo ja tutaj na pysk padam, co? Panie Lolek, po pierwsze, ja sobie nie przypominam, żebyśmy przechodzili na ty, a po drugie, czy ja wyglądam jak wodopój publiczny albo studnia głębinowa? Gdzie on jest? Szubrawiec. Kto? Na rozum się pani z kotem zamieniła? Ten pajac, co tu pracuje, kota mi ukradł albo go wypuścił, na jedno wychodzi. Lolek! Ta pani posądza cię o kradzież. Głowę urwę. Gdzie jest Kleofas? A nic nie wiem o żadnym sierściuchu.
Przyszedłem, zamki wymieniłem, klucze wrzuciłem do skrzynki. Cześć, pieśni, tańce. Skargę złożę. Do sądu pana podam. I może jeszcze na policję, co? Przecież on był całym moim światem. Całym życiem. Najpierw mąż zostawił mnie dla kochanki, a teraz jeszcze to. Lolek, zostań tu z panią, a ja idę po posiłki. Tak jest. Co jest tam? Przecież zawsze pasowało, co nie pasują. Cholerka, no Klauś, spokojnie, coś zaradzimy. Co ty robisz? Włamujesz się? Wymieniłaś zamki, kobieto? Co ty robisz, pytam? Klausia, chciałeś ukraść. Gdyby nie ja, Kleoś całe dni siedziałby w więzieniu, jak za karę. Zabierałeś go potajemnie? To ty mi kradłeś kabanosy. Co? Na legalu wchodziłem. Kot jest wspólny. Mieszkanie póki co też. Zaraz, drodzy państwo, bo ja już nic nie rozumiem. Pani Izabelo, pani mówiła, że nikt nie ma kluczy do domu, tak? Bo on w moich oczach nie istnieje. Dobrze, a pan to? Zostawił mnie do jakiejś pindy 20-letniej. Dobrze, pan jest kim? Mężem jestem, byłym. Znaczy wciąż na legalu. Pawlak Bogdan. Kocham Kleofasa, a Iska go zaniedbuje, bo kocha tylko swoją pracę. Przyszedłem wyprowadzić kota na spacer. Święty się znalazł od kotów. Wiesz co? Nie ma żadnej 20. Zostawiłem cię, bo i tak nigdy nie miałaś dla nas czasu. Ani dla mnie, ani dla Kleosia. Nie denerwuj się, kotku. Co? Dobrze, drodzy państwo, ja się bardzo cieszę, że sytuacja się ewidentnie sama rozwiązała, także rozumiem, że ustalą państwo opiekę nad kotem, no i może się jakoś dogadają jak ludzie, nie? A nie od razu rozwodzą. Spokojnego wieczoru. Widzenia? Ty. Kleoś, teraz Kleoś. Teraz Kleoś, tak? Otwórz lepiej drzwi, bo chcesz puścić kota do domu. Proszę. Dobra kawa. Nie to, co ta twoja. Nie ma za co. W laptopie denatki coś było? Albo telefonie, jakieś wiadomości, zdjęcia, coś? Nie. Sprawcy ciąży brak. Za to mamy cały peleton potencjalnych dawców. A co jeśli to nie był ojciec dziecka? Co jeśli to przypadkowy napad rabunkowy? Ona miała przy sobie kasę na skrobankę, a torebki nadal nie znaleźliśmy. No właśnie ktoś musiałby wiedzieć, że ona będzie miała przy sobie tyle hajsu. Ja jednak myślę, że to ten potencjalny ojciec, wiesz? No a jeśli to było przypadkowe, jednorazowe bzykanko? No i... Taka fajna dziewczyna. O, taką grzeczną studentką to chyba jednak nie była. O kurwa. Czekaj. Co? To nie jest ten mąż jej siostry? Tylko on kurwa jest w samych gaciach, ona jest w bieliźnie. Romansik ze szwagrem? To by się zgadzało. Tylko, że żona dała mu alibi. Po co miałaby go kryć? No właśnie, chyba że żona nakryła ich na zdradzie i zabiła swoją siostrę. Mąż jest w domu? Tak, a coś nowego wiadomo w sprawie? Może to panią zdziwi, może nie, ale pani mąż miał romans z pani siostrą. Słucham? Nie ma takiej możliwości. Gdzie jest mąż? Powiedziała pani, że w dniu śmierci Klary mąż był w domu. Podtrzymuje pani tę wersję? Tak, samochód stał przed domem, a on grał na gitarze tak jak teraz. Ale widziała go pani? Rozmawiała z nim? Nie cierpię tego jego brzękolenia. Zawsze jak gra na gitarze, to trzymam się od jego kanciapy z daleka. Dobrze. Gdzie ta kanciapa? Tam. Ty patrz. Niewidzialny jest. Muzykant od 7 boleści. Jest i on. Co? Łapy. Stój! Nie radzę. Zapraszam.
Santana pierdolony. Jak zdradzałeś żonę z jej siostrą, to też puszczałeś takie gówno, że było romantycznie masakra. Nie twoja sprawa, suko. Nic wam kurwa nie powiem. Możecie pocałować w dupę mojego adwokata. To jeszcze nie wierzy, że będzie siedział w pierdlu, kurwa, za zabójstwo. Idziemy. Proszę, proszę. Przeszukaliśmy dom i muzyczną kanciapę podejrzanego i znaleźliśmy tam torebkę Klary. Wtedy szwagier się rozpruł i powiedział, że faktycznie dał jej kasę na aborcję, ale Klara mimo to chciała jednak wyznać prawdę siostrze, więc ją zabił. Rozwód nie wchodził w grę. Kasę na aborcję zabrał i kupił sobie ten wzmacniacz. Słuchaj. Czasem jestem dupkiem. Taki typ. Kiedyś chyba byłem niezłym gliną. A potem spieprzyłem parę spraw i wypaliłem się. Dlatego doprowadzę sprawę Wolskiej do końca i odchodzę. Wiesz co, idź do domu, wyśpij się. Tak deklarację będziesz składał, jak będziesz na to gotowy, okej? Na razie. Na razie. Ktoś się tutaj włamał, napadł jego żonę, a pana sędziego uprowadził. Jeżeli ta suka coś mu zrobiła, to ją dorwę, przyrzekam. Sypniesz matkę, to osobiście odstrzelę ci łeb. Strzelaj. To strzelaj! A wy kurna, wpadł mi stąd! Halo, dzielnicowy potoczny! Co to za sprawa? Będę dla pana pracował.